Lifting to jest coś takiego, co poprawia to, co było wcześniej. Na przykład obwisłe piersi stają się jędrnymi piersiami, mały penis staje się dużym penisem, a brzydka żona staje się ładną żoną. Problem pojawia się wtedy, kiedy żona wraca do domu, mówi, że była w gabinecie medycyny estetycznej, a wy patrzycie na nią i mówicie, i co, zamknięte było? Po prostu nie widać zmian. I co? I wówczas wkraczają do dzieła marketingowcy i piszą tak. Wszechstronnie zaktualizowany model GLS, czyli klasa S wśród SUV-ów, która za sprawą zmian w obszarze designu, techniki i wyposażenia zapewnia podróżującym jeszcze wyższy poziom komfortu. A wy i tak tych zmian nadal nie widzicie. No więc przed Państwem wszechstronnie zaktualizowany GLS, który wygląda jak stary GLS. Zazwyczaj, aby pokazać Wam zmiany w wersjach poliftingowych, poświęcamy kilka, a nawet kilkanaście minut. No więc włączajcie stopery i liczcie, ile to teraz potrwa. Trochę przemodelowano zderzak, inna jest atrapa chłodnicy i znaczek Mercedesa. Reflektory pozostały takie same. Lampy są niemal identyczne, tylko zamiast tutaj dwóch modułów mamy 3 moduły. Raz, dwa, 3. System MBUX w środku zyskał nową aktualizację. To jest tak, jakbyście wgrali Windowsa 98 zamiast 95 do swojego komputera. Natomiast sam ekran jest identyczny, nowa jest kierownica i trochę zmian tam pod maską. To wszystko. Przechodząc do tych zmian pod maską, to tutaj mamy wersję GLS 450, co oznacza rzędowego, wzdłużnie oczywiście umieszczonego 6-cylindrowca o pojemności 3 litrów. Zwiększono nieco jego moc. W poprzedniku to było 367 koni mechanicznych, teraz jest 381. Co ciekawe, to jest mild hybrid, tam też był mild hybrid przedliftowym, ale tam było więcej mocy, bo 22 konie mechaniczne i więcej momentu obrotowego, bo 250. Teraz zmniejszono te parametry, 20 koni i 200 newtonometrów. I to jedyna zmiana. Natomiast zobaczcie, jak to fajnie... Co to jest to? Nie, to karbon? Nie. Tak tylko przypomina karbon, jakby to było utkane z nici, ale to jest tak naprawdę plastik, tylko taki twardy. Nie ma tu nigdzie znaczka, kto zrobił ten silnik, bo to nie AMG, natomiast pięknie jest to wszystko tutaj zabudowane pod maską. O, nawet to się trzyma i macie raz, dwa, 3, 4, 5, 6 cylindrów. Pokazuje to, że one są wzdłużnie umieszczone. Cała moc na 4 koła jest przenoszona oczywiście za pośrednictwem słynnej skrzyni G-Tronic 9-biegowej. Gabaryty? Na szerokość nic się nie zmieniło. Ten sam rozstaw osi ma wszechstronnie zmodernizowany GLS. Wysokość jest identyczna. Na długość jest teraz 2 mm dłuższy. To prawdopodobnie dlatego, że grubiej położono gdzieś lakier na zderzaku przednim albo tylnym. Tu doszło milimetr lakieru, z tyłu doszło milimetr lakieru i teraz mamy 5 metrów 20 centymetrów z grosiczkiem, dosłownie. Nie mówię o grosiczku tym, co kopie w piłkę. Wiecie, co najbardziej się zmieniło we wszechstronnie zaktualizowanym Mercedesie-Benz GLS 450? Cena, bo podrożał o 62 000 złotych, ale ma to swoje uzasadnienie w wyposażeniu, bo na przykład ten lakier jest w standardzie. Nie wymaga żadnej dopłaty. W standardzie jest dociąg drzwi. W standardzie są nawet wentylowane i ogrzewane przednie fotele, doszły nowe systemy bezpieczeństwa i też są standardowe, a nawet nowe inkrustacje w środku i nowe niektóre wzory choćby kratek wentylacyjnych na wzór tych z Maybacha GLS. Ale już na przykład te felgi, które tutaj widzicie, 22-calowe, które wcale na tej wielkiej budzie nie wyglądają na spektakularnie duże, 23 albo 24 cale nawet spokojnie by tu weszły, kosztują ekstra 8500 złotych. Oprócz większych felg z dodatków mamy tutaj inteligentne wycieraczki z systemem Magic Vision Control. Jak dokładnie działają, nikt nie wie. Natomiast sprawiają, że widoczność jest lepsza, bo dostosowują swoją prędkość albo siłę natrysku do prędkości samochodu i warunków panujących na drodze. Oprócz tego hak holowniczy z systemem ESP za 6 koła. Skórę Beige Catalani za 13 000, pakiet wyciszenia wnętrza za 7 000, system nagłośnienia Burmester High-End 3D Surround 23500. Co ciekawe, Burmester ten podstawowy jest w standardzie i to też dobrze. Wielofunkcyjna kierownica wykończona skórą i drewnem za 3,5 koła. Wyświetlacz head-up, który tutaj widzicie, 6200, dach panoramiczny 4 koła, elementy wykończenia wnętrza manufaktur czarne w wysokim połysku z motywem Flowing Lines 3500, pakiet komfortowy plus dla pasażerów tylnej kanapy za dyszkę i parę innych rzeczy i kończymy z ceną 650 000
złotych. To będzie teraz kontrowersyjne, co powiem, ale to jest bardzo dobra cena. Za 5 metrów 20 cm długości samochodu, 7-osobowe wnętrze, które dostajecie w standardzie i wszystkie te bajery, które ma na pokładzie oraz, jak zliczymy, moc silnika spalinowego i elektrycznego, ponad 400 koni mechanicznych. I to pies, że to ma 6 cylindrów, to ma jeździć, a jak ma 400 koni, to jeździć będzie. I tego jesteśmy pewni. Przechodząc do kwestii praktycznych. Kiedy mamy 7-miejscowego Mercedesa GLS, to tutaj zobaczcie, jest całkiem nieźle z miejscem na bagaże. Owszem, może nie wejdzie tutaj nam 8 walizek dużych, ale ze dwie powinny, 355 litrów mamy pojemności, za chwilę sprawdzimy, czy wchodzą. Tutaj pod spodem mamy fajne miejsce, bo mamy miejsce na roletkę, którą jak chcemy rozłożyć te dwa fotele, to sobie tutaj chowamy. Jeszcze nawet tam na upartego jakieś pierdoły można byłoby wrzucić, chociaż zobaczcie, mam pewien pomysł, który tę pojemność 355 litrów będzie w stanie zwiększyć, tak mnie się zdaje. Ale no i czemu to tak zrobili? Przecież to można byłoby gdzieś po bokach poupychać, tutaj ładnie to wykładziną wykończyć i patrzcie, tutaj macie przecież miejsce na solidną walizkę. Tutaj macie jeszcze miejsce na jakiś plecaczek, bo ta przestrzeń na fotele jest oddzielona, więc tak jak w kabriolecie to wygląda i niczego tam i tak tam te fotele nie zmiażdżą tych walizek, więc tu wrzucacie. Zobaczcie, ile jeszcze jest przestrzeni tutaj nad walizką i tutaj z boku. I teraz tak, jak macie takie małe kabinowe walizeczki, powiedzmy, wyciągnę nawet tę drugą, żeby Wam pokazać. O, to tam jedna, tutaj dwie kolejne, tu trzecia, tu czwarta, tu piąta. Jak to się zamknie, to macie chyba najbardziej wszechstronnego 7-osobowego SUV-a, jakiego współcześnie można. No jak się nie zamknie, jak się zamknie, proszę bardzo. Dobra, oczywiście nie będziecie na siłę wygnietli w swoim GLS-ie takich walizeczek, ale umówmy się, w momencie, kiedy chcecie wyjechać w 7 osób i wchodzi Wam tutaj łącznie 6 takich walizek, to już naprawdę można sobie pozwolić na to, żeby gdzieś czmychnąć latem nawet na weekend w 7 osób i się mieścicie z bagażami. A to nie jest byle co. A jeszcze spróbujmy przerobić temat z dużą walizką. No, tutaj już jest znacznie gorzej, widać, że kanapa się nie zamknie, znaczy klapa się nie zamknie. W pionie jak postawimy, no to się ewidentnie zamknie. Ewentualnie możecie to wtedy rzeczywiście sobie uzupełnić kabinówkami. Jak na 7-osobowego SUV-a, to moim zdaniem bardzo dobry rezultat. Zaskakująco dobry. Tego się nie spodziewałem. Fajne jest też to, że tutaj za przyciśnięciem 2 klawiszy dosłownie jesteśmy w stanie złożyć albo postawić te dwa ostatnie fotele. To samo tyczy się tych tutaj i to można zrobić dosłownie jednym przyciskiem. Po drugiej stronie macie możliwość złożenia wszystkiego też przyciskami, które aktualnie silny nadusił, żeby złożyć i teraz macie 2400 litrów pojemności przestrzeni tutaj w środku. Oczywiście aż tyle jej nie potrzebujecie. Jeden przycisk i wszystko jedzie do góry. Wszystkie 7. Więc zobaczmy, czy ja w tej przestrzeni się zmieszczę. Tutaj z tyłu przy 7 fotelach mam tak bardzo spionizowane oparcie kanapy, ale zobaczmy, czy wejdę tam. To jest fajne, zobaczcie, że jedno naciśnięcie przycisku i jak one zaczynają się przechylać. Siedzisko tutaj wchodzi ładnie pod konsolę centralną. Fotele przednie też się delikatnie przesunęły i mam wygodne wejście tutaj. Ja cię pierniczę. I co? I tutaj mam przycisk do tego, żeby sobie z powrotem te fotele przywrócić do poprzedniej pozycji. I teraz tylko ten przycisk. No, przytrzymać trzeba. Z automatu nie pojedzie. Rozkłada się, rozkłada. Oj, 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 oj. Dobra, zabezpieczone. Ten też trzeba użyć sporo siły. O! Dobra, ale zobaczcie, ja tutaj się mieszczę z kolanami i jeszcze ile mam miejsca nad głową. Dzieciaki tutaj będą miały po prostu wygodnie. To jest niesamowite. Nie to, że będą się gniotły. W dodatku każde z nich ma własny uchwyt na kubek, każde z nich ma nawiew tutaj i każde z nich ma 2 porty USB-C na każdą stronę. Tutaj 2 i tutaj 2. Chce sobie dzieciak wyjść, robi tylko tak. Przepraszam bardzo, musi trzymać. Trzyma i mu się fotelik składa.
to jest pełnowartościowy 7-osobowy SUV. Często jest tak, że ta ostatnia kanapa, te dwa ostatnie fotele tutaj, to jest miejsce awaryjne dla kogoś, kto najbardziej chlał na wycieczce, tudzież na imprezie i już może sobie tylko tutaj leżeć i kimać. To go zabezpiecza przed tym, żeby nie poleciał do przodu przy mocniejszym hamowaniu. A tutaj 2 osoby siedzą wygodnie, a nawet te fotele, zobaczcie, mają ISOFIX, więc łącznie jak macie 4 dzieci, to macie 4 ISOFIXy. Raz, 2, 3, 4, bo środkowe siedzenie go akurat nie ma. Ale jestem naprawdę pod wrażeniem tego, jak zagospodarowano tutaj wnętrze, jak to dobrze wszystko działa, jak składają się te fotele. Teraz zobaczcie, tu na przykład te zagłówki postawiliśmy w ten sposób i jeszcze tego nie sprawdzałem, ale daję sobie głowę uciąć, że one w tym momencie same się schowają, jak nacisnę te przyciski. Jednak powiem Wam tak, Niemcy mają duży problem w myśleniu nad tym, jak zrobić elektryka, który będzie godzien konkurować z elektrykami Tesli i chińszczyzny, ale nie mają problemu z tym, żeby zrobić tak przemyślane, fajne rozwiązania w samochodach spalinowych i za to duży szacun. O, i można też jechać w ten sposób, jak chcecie mieć salonkę. O, prawie jak... Panie kochany, to jest lepiej jak w najdłuższym Maybachu. A teraz taka opcja, że to jedzie nam trzeci rząd całkowicie w podłogę, drugi sobie rozkładamy całkowicie, bo będziemy jechali w daleką drogę komfortowo i teraz bagażnika jest tutaj, no właśnie do końca nie wiadomo ile jest w wersji poliftowej, ale wziąwszy pod uwagę wszystkie te wszechstronnie zmodyfikowane zmiany, to możemy powiedzieć, że między 520 litrów a 680, zależnie od tego, jak ta kanapa bardzo jest przesunięta do tyłu. A teraz my ją przesuniemy najbardziej do tyłu. Ok, jeszcze powinniśmy założyć teraz roletkę. O, i teraz uwaga, tak, mamy roletkę. No i tak, walizki wyłącznie na płasko, no inaczej nie da rady. Tylko tak i tylko tak pod roletką. Ale i tak zobaczcie jeszcze, ile tutaj przestrzeni zostaje nad roletką, ile tej przestrzeni jeszcze jest tutaj, więc tutaj spokojnie na przykład dopychacie to sobie jedną kabinóweczką, drugą kabinóweczką i jeszcze tutaj macie miejsce na jeszcze jedną kabinóweczkę, jeszcze jedną kabinóweczkę, więc nawet pod roletę wchodzą Wam 4 kabinówki, 2 duże walizki, jak na 5 osób, które jedzie w środku, a najczęściej 4, to świetny rezultat. Jak chcecie przewieźć więcej, demontujecie roletkę, i teraz to możliwości stają się w zasadzie nieograniczone, bo sobie robicie to tak, bo sobie robicie to tak, bo to sobie stawiacie tak, to sobie stawiacie tak, tutaj wchodzi Wam trzecia duża walizka, tutaj wchodzi Wam jeszcze jedna kabinóweczka, macie 3 kabinóweczki, 3 wielkie walizki i jeszcze możecie to dopchać sobie plecaczkami i nadal macie dobrą widoczność tutaj do tyłu przez tylną szybę. No i długa podróż wymaga odpowiedniego ustawienia sobie wygodnego fotela, żeby można było 1000 km przejechać w takich warunkach. Patrzcie, mam niemal proste nogi tutaj i siedzę sobie, jest mi cudownie. Ciekawe, jak moje długonogie dzieci będą z tyłu miały. Spektakularnie dużo tego miejsca na kolana nie ma, ale weźcie pod uwagę, że przed chwilą siedziałem tam i miałem wyprostowane nogi, miałem komfortową, półleżącą pozycję do bardzo długich podróży i drzemania sobie. Więc dzieciak tutaj za mną siedzący i tak będzie miał mnóstwo tego miejsca. Stópki tam wchodzą bez problemu, dużo miejsca nad głową pomimo szklanego dachu. Piękne wykończenie, to w zasadzie nie inkrustacja, tylko intarsja, czyli drewno wypełnione metalem. Dodatkowo kosztuje 3000 zł, to jest nawet tu, w tym miejscu i tam z przodu na desce rozdzielczej. Podusie bardzo przyjemne, fajne i faktycznie opieracie sobie główkę i aż się prosi, żeby to oparcie można było jeszcze bardziej pochylić do tyłu i wręcz uciąć sobie tutaj dżemurkę. Podłokietnik,
Proszę bardzo, tak wygląda podłokietnik. Macie tutaj uchwyt na jakiś telefonik, tu ładowarkę indukcyjną, tutaj mały schoweczek wyłożony przyjemnym, miękkim materiałem, więc jest fajnie. W pakiecie komfortowym plus dostajecie taki padzik, tablecik mini, który można sobie wyjąć i z którego można sobie sterować różnymi funkcjami tutaj. Czasami zdarza się, że on się zawiesi i nie da się nic kliknąć, natomiast teraz się aktualizacja oprogramowania pojawiła, no chwilę musi, chwilę trzeba poczekać, żeby ożył. No nie wiem, co mu dolega, ale informacje systemowe o licencji. Może musi być uruchomione auto całkowicie. Poproszę o uruchomienie samochodu. Szofer uruchomił samochód i co? I jajco. Ale działało. Naprawdę, jak moje dzieci jeździły, to działało. Jak Silnego dzieci jeździły, działało. I jak producenta dzieci jeździły, działało. Dopiero wsiadł tutaj Lenar i przestało działać. Więc pretensje nie do nas i nie do Mercedesa. Proszę bardzo. Ale jest. I to jest w tym pakiecie za 10 000 złotych Comfort Plus. Mamy trzecią i czwartą strefę klimatyzacji. Indywidualnie można sobie ustawiać dla prawej i dla lewej strony temperaturę. Zobaczcie, ile nawiewów. Raz, dwa, trzeci tutaj w słupku. W tym miejscu i jeszcze czwarty w suficie, więc o komfort wentylacji nie musicie się obawiać. Lampeczki są tutaj przy samej cykorce. Mankament to skóra, bo ta skóra jest dodatkowo płatna, 13 000 złotych, a jest strasznie twarda, strasznie gruba, ale jak widać na przednim fotelu, po tych załamaniach, to już po niewielkim przebiegu potrafi wyglądać w taki sposób. I to nie jest fajne. To nie jest fajne, szczególnie, że tak jak mówię, 13 000 złotych i w dotyku też nie jest niestety zbyt przyjemna, tylko twarda. Taka jakby ktoś ją zalał wodą, a potem wysuszył i wtedy wiecie, co robi się ze skórą, nie? Twardnieje. Najdroższą opcją w naszym egzemplarzu jest system e-Active Body Control i polega to na tym, że każdy z pneumatycznych amortyzatorów pracuje zupełnie inaczej. System 360 stopni kamer wykrywa nierówności na drodze, czyli jeszcze bada przestrzeń przed samochodem i zanim auto wjedzie w dziurę, w kolejnę, przejedzie przez próg zwalniający, to już zdąży dostosować sobie pracę amortyzatorów do tego, przez co będzie przejeżdżało. Efekt jest taki, że każde z kół pracuje niezależnie, ma inną twardość, nawet delikatnie inną wysokość, a jak na przykład wjeżdżacie w łuk, to zależnie od tego, czy skręcacie w prawo, czy w lewo, to wyrównywana jest strona przeciwna w taki sposób, żeby były jak najmniejsze przechyły nadwozia. A oprócz tego, razem z systemem e-Active Body Control i z pakietem offroadowym, który też tutaj mamy, tryb offroad, i wejdziecie w tryby offroadowe i tu macie asystę i tutaj macie tryb uwalniania. Wymyślił go Mercedes z myślą o wykopywaniu auta z piachu, kiedy ugrzęźnie. Wtedy auto robi tak. Natomiast w rzeczywistości ten system ma być wykorzystywany głównie na Nowym Świecie oraz na ulicach Bronxu. Bo jak pojechaliśmy Maybachem GLS, żeby wykopać samochód z piachu przy użyciu tego systemu, to zadzwonił do nas Mercedes i powiedział, że jesteśmy Wy wszyscy jesteście bo to auto nie służy do jeżdżenia w terenie. Rozumiecie to? Bo ja już nic z tego nie rozumiem. Ale spokojnie, drodzy panowie z Mercedes-Benz Polska, nie martwcie się, GLS-a 450 nie zabierzemy już w teren. Bynajmniej nie dlatego, że wyposażyliście go jeszcze dodatkowo we wzmacnianą płytę pod silnikiem, nie dlatego, że teraz pneumatyka się podnosi o 3 cm wyżej niż w poprzedniku, nie dlatego, że dołożyliście mu pakiet offroadowy, nie. Po prostu nie mamy czasu. Wnętrze, jak już zostało wspomniane, nie zmieniło się. Niemniej wrażenie robi jakość jego wykonania. Nie wiem, czy pamiętacie Mercedes o GLS-ie Maybach, który zrobiliśmy. Tu sobie kliknijcie i go obejrzyjcie, jeżeli nie widzieliście. Szczerze mówiąc, nie zostawiliśmy na tym samochodzie suchej nitki. Z kilku względów. Praktyczności, rozwiązań w bagażniku, ale też jakości. A tutaj mam wrażenie, jest po prostu lepiej. Na pierwszy rzut oka oczywiście ten Maybach będzie wyglądał na bardziej luksusowy, bardziej ekskluzywny, ale w momencie, kiedy zaczniecie wszystko macać i wszystkiego dotykać, to tutaj ta jakość wydaje się być naprawdę lepsza. To wszystko jest w cholerę solidne. To w standardzie jest obite skórą ekologiczną z ładnym szwem. Head-up
wymaga akurat dopłaty, ale i warto dopłacić za te intarsje, czyli to sreberko zatopione w drewnie. Tutaj jest taka roletka, która bardzo ładnie się składa. No wszystko ma to swój smak i naprawdę widać tutaj jakość starych, dobrych Mercedesów. Poza tą skórą, o czym już wspomnieliśmy. To zobaczcie, fajne, skórzane, taki akcencik. No dużo tutaj jest tego piano, troszkę za dużo, bo podejrzewam, że to z biegiem czasu będzie się rysowało. Zresztą już mikrorysy na tym widać. To nie powinno, bo to aż takiego wrażenia piano nie sprawia, chociaż cholera wie, jak to będzie z biegiem czasu. Niemniej warto to zabezpieczyć, moim zdaniem. Wszystko teraz są firmy detailingowe, które Wam to folią ładnie obłożą i to taką, która będzie nie tylko bardziej odporna na zarysowania, ale jednocześnie też nie będzie zostawiała śladów palców, czy mniej będzie widać na niej kurz. To samo tyczy się tych ekranów. Ten oczywiście jest tutaj dotykowy, niemniej można się też takim padzikiem po nim poruszać. Zmieniona została kierownica w ramach liftingu i ma teraz haptyczne przyciski, za którymi ja akurat nie przepadam. Niemniej fajne jest to, że tymi przyciskami po prawej stronie możecie sterować wszystkim, co jest na tym głównym ekranie. I to jest akurat fajne, bo faktycznie ułatwia to sterowanie, nie musicie sięgać do ekranu. Jednym słowem sterować nim można z 3 pozycji. Po pierwsze z kierownicy, po drugie tutaj dotykając i po trzecie tym padem. No wrażenie jest takie, jakbym czołgiem jechał. Nie widzę, w zasadzie tak jakbym się nie mieścił na własnym pasie ruchu. Jest tak szeroki, tak wysoki, że jedziecie i gęba się cieszy, że macie coś naprawdę dużego. Jak się bawić w SUV-y, to naprawdę w takie. Albo grubo, albo wcale. Albo szeroko, długo i grubo, albo lepiej sobie odpuścić. Zajebiście się tutaj czuję. I o ile mówiło się, że kiedyś ten luksusowy SUV rzeczywiście powinien mieć V8, żeby było dużo tego momentu, żeby ten pomruk był przyjemny, to tutaj, powiem Wam, wcale nie odczuwam niedostatku tego momentu obrotowego z dołu, bo on już zaczyna się tam w okolicach 1500 Nm, ani nie odczuwam niedostatku mocy. Przeciwnie. Jedziemy teraz 5 dych, powiem Wam, po płytach, a to auto jedzie równiutko. Płynie jak jacht po tafli wody podczas flauty. Bo się w ogóle nic z tego nie robi. Kompletnie. To wielkie koło i do tego ta pneumatyka i ten e-Active Body Control genialnie to wybierają. Genialnie. Nie dobrze, nie bardzo dobrze. Genialnie. Słyszycie, że jedziecie po płytach, widzicie, że jedziecie po płytach, ale kompletnie tego nie czujecie. Jakbyście zamknęli oczy i uszy, to mielibyście wrażenie, że jedziecie po prostu po gładkiej, no może ciuteczkę nierównej drodze. I wracając jeszcze do tego silnika, no to nie czuć tutaj kompletnie tego, że brakuje mocy czy momentu obrotowego w takiej normalnej jeździe. Przeciwnie, lekkie muśnięcie pedału gazu już zachęca go do tego, żeby dynamicznie startował. Nie jest tak, wiecie jak to bywa często w ciężkich samochodach, a on waży 2 tony 500, plus jeszcze ma ładowność powyżej ponad 700 kg. I w tak wielkich SUV-ach często jest tak, że z podstawowymi silnikami one po prostu, owszem, jadą, ale musicie każdego konia i każdy newtonometr z nich wydusić, depcząc pedał gazu w podłogę. A tutaj w ogóle tak nie jest. Tutaj delikatnie kładziecie nogę na pedale gazu i auto już chętnie zaczyna jechać. Za to naprawdę duży plus, bo spodziewałem się na początku, że on będzie lekko ospały na początku i żeby te konie obudzić, no to trzeba będzie je tam jedź, mówię. Nie, absolutnie tak nie jest. Wystarczy mu poproszę, a on sobie zaczyna jechać. To teraz jedziemy sobie w trybie Eco. A co to jest za tryb Curve? W ogóle Comfort? A, to jest właśnie ten tryb, który w zakrętach utwardza Wam dodatkowo niektóre amortyzatory, zazwyczaj te od zewnętrznej. Jak wyjeżdżacie w lewo, to w prawo go delikatnie podnosi i utwardza, żeby to przejście przez zakręt powodowało jak najmniejsze wychyły nadwozia w prawo czy to w lewo. To sobie zostawimy ten system, ten tryb teraz. Zobaczymy, jak to będzie działało. Bardzo dobrze działa tryb Mild Hybrid. Zobaczcie, wyłączył teraz silnik. W ogóle nie słychać i nie czuć momentu, kiedy ta spalinówka się włącza. Zanim się włączy, to te 200 Nm z silnika elektrycznego już pozwalają autu delikatnie się rozpędzić. Więc naprawdę, jeżeli chodzi o ruszanie, sposób ruszania, miękkość tego ruszania, to naprawdę jest ekstra. Szybko odpala ten silnik. Raz, dwa, trzy. A czy nie raz, dwa, trzy? Raczej raz.
a raczej 1/3 sekundy. O, tak bardziej bym powiedział. No i spokój i cisza w tym samochodzie przy takiej jeździe. Tu jak tak jedziecie, spokojnie, to macie wrażenie, że to jest elektryk. Tu jest tak cichuteńko, to jest tak dobrze wszystko wygłuszone i wyciszone, że nie słyszycie absolutnie niczego. Najgłośniejszym teraz elementem jest mój burczący brzuch po dzisiejszym obiedzie. I wentylacja, która gdzieś tam delikatnie tylko dmucha. A tak to jak w kościele podczas COVID-u. Niesamowite odczucie jest też takie, że pomimo tego ogromnego gabarytu, on skręca jak znacznie mniejsze auto. Bardzo fajnie ma skalibrowany układ kierowniczy. Często w dużych SUV-ach jest tak, że ten element bezwładności, moment bezwładności jest długi. Ruszacie kierownicą i mija chwila, zanim ten samochód skręci, bo zanim przekaże informację stąd do elektrycznego wspomagania na koła, no to mijają wieki, a przynajmniej sekundy. Natomiast na każdą komendę kierownicą wydaną on naprawdę świetnie reaguje. Zaskakująco, jak na takiego kolosa, który mierzy ponad 5,20, ponad 2 szerokości i waży 2,5 tony. Wada, wieniec kierownicy zasłania mi tutaj górną część zegarów. Nie widzę na przykład prędkościomierza i nie widzę ile jadę. Żeby widzieć, muszę sobie podnieść koło kierownicy o tak, a wtedy jest po prostu dla mnie za wysokie. Obniżyć już tutaj nic nie mogę, podwyższyć mogę, ale nie chcę, bo tak mi jest wygodnie. No więc tu pod tym względem to te zegary chyba przynajmniej, jeżeli o mój wzrost chodzi, to mogłyby być ciut niżej obniżone. O, bo no teraz jest tak pół na pół. Kompromis tak zwany. Nie podoba mi się koło kierownicy, przynajmniej ja nie lubię takich kół kierownicy, które od zewnętrznej strony mają takie drewienko. Wolę zdecydowanie, jak cała kierownica jest skórzana, ewentualnie jak te elementy drewna są w tych miejscach, gdzie ich w zasadzie nie dotykam, bo jak tu trzymam kierownicę, no to lubię czuć skórę. To drewienko mogłoby być tutaj, gdzieś może tutaj, ale jak jest w tym miejscu, to mi nie lubię. Po prostu nie lubię, ale to jest kwestia indywidualnych upodobań. Fajne jest to, że naprawdę jadąc, nie przejmujecie się w ogóle żadnymi nierównościami w drodze, żadnymi wysepkami, żadnymi kolejnami, progami zwalniającymi nawet się nie przejmujecie, ponieważ to auto po prostu nad nimi przefruwa. Tu se wjeżdżacie na coś takiego i w ogóle nie czujecie, że wjechaliście. Delikatnie tam pyk, 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 pyk i to już wszystko. No generalnie powiem Wam, prowadzi się jak samochód lżejszy przynajmniej o 500 kg i mniejszy przynajmniej o rozmiar. Spodziewałem się, że to będzie też pod względem prowadzenia taki bardziej jacht pełnomorski, czyli zanim cokolwiek się wydarzy, to trochę czasu upłynie, a on jest przez to i Active Body Control i ten naprawdę fajny układ kierowniczy bardzo zwinny, zaskakująco zwinny. Duże zaskoczenie. Chociaż też trzeba uczciwie powiedzieć, że pod tym względem nieco ustępuje miejsca X7, która jest wzorem w tej klasie takich luksusowych SUV-ów. No to teraz uwaga, depniemy mu. Naprawdę? 580 bym sobie darował, która ma 8 cylindrów. Ten 6-cylindrowy silnik tutaj w zupełności wystarczy. I ma jeszcze jedną zaletę. Teraz go trochę przygnietliśmy przy tym przyspieszeniu i tam wcześniej sobie ostrzej pojechaliśmy i zużycie paliwa skoczyło na 11,9, ale jak jechaliśmy sobie tak normalnie, to wyobraźcie sobie, że to zużycie paliwa wynosiło 10,5 litra, 10,6, co jak na taką lochę jest bardzo dobrym rezultatem. I ciekaw jestem, ile będzie spalał, jak sobie wyjedziemy na ekspresówkę i spokojnie będziemy jechali te 120 km na godzinę stabilnie, stałą prędkością. Czasami wiecie, są takie auta, że szybciej, szybciej. Ja mam ochotę, ja bym chciał w nim jak najwięcej czasu spędzić. Jak najwięcej siedzieć w tym fotelu. Ja bym jeszcze sobie masażyk do niego zamówił, bo nasza wersja nie ma. Jak najdłużej słuchać tej muzyki i jak najdłużej spędzać tutaj czas kręcąc nawet tą kierownicą albo jadąc sobie ze systemami wspomagania. I nie musiałbym mieć wszystkich tych bajerów, które są w tym samochodzie. Szklanego dachu, wyświetlacza head-up. Nawet nie musiałbym mieć tego i Active Body Control, podejrzewam.
Wystarczyłby mi może nawet zwykły burmester i za powiedzmy 550-570 tysięcy złotych miałbym GLS-a skonfigurowanego tak, jak mi się podoba, jaki spełnia moje oczekiwania. Tutaj w cup holderkach przydałoby się może podgrzewanie i schładzanie puszek czy innych napojów. Tutaj nie ma tego, ale można to sobie dokupić. Bardzo fajnie umieszczona ładowarka indukcyjna, gdzie kładziecie telefon i go ładnie widzicie. Do tego 2 gniazda USB-C. Proszę bardzo, statystyka na naszym testowym odcinku wygląda tak. Średnia 118 na godzinę, średnie spalanie 9,2 litra. Przypominam, że mówimy o aucie, które mierzy 5 metrów 20 cm, mieści 7 osób, ma ponad 400 koni, gdy zliczymy moc silnika spalinowego i małego elektryka. 381 ze samego spaliniaka. No uważam, że to naprawdę jest wynik więcej niż akceptowalny. Jak będziecie sobie jechali 140, 150, to nawet niech wtedy to spalanie wzrośnie do 11-12 litrów. Zresztą zobaczcie, jaka jest średnia tutaj bo celowo ją zostawiłem. Gdzie to jest? No właśnie, to jest wada, to jest działanie tych haptycznych. Proszę, to jest średnia z 1520 km. 12,7 litra, gdzie przecież było na pewno parę mocniejszych przyspieszeń, gdzie nie każdy jeździł tak samo delikatnie jak Bąku, więc bardzo akceptowalna. Jestem przyzwyczajony do tego, że tego gabarytu samochody palą od 15 w górę, a bardziej nawet 17-18 z silnikami benzynowymi. A tutaj 12-13 litrów średnio. Zamykacie się w takiej wartości i ta wartość moim zdaniem jest bardzo dobra jak na tak duży samochód. To teraz sprawdzimy, jak to jest jeszcze ze przyspieszeniem. Jak szarpie wtedy ta skrzyneczka ładnie, o! No i proszę bardzo. Już przy takiej masie 2,5 tony to już nawet obecność silnego i mnie na pokładzie nie robi wielkiej różnicy. 6,15. 6,15. W takiej lożce 6-cylindrowej. Fajny jest ten silnik, naprawdę. Nie jest to oczywiście pod względem brzmienia B58 BMW, ale i tak jest petarda. Średnica zawracania, no wiadomo, jak to w tego typu SUV-ie jeszcze, jak nie ma skrętnej tylnej osi, no to już trzeba się tutaj troszkę nagimnastykować i nakręcić, ale elegancko. Fajne ma brzmienie tego silnika. Jedyne co czuć, no to jak ta skrzynia szarpie, no to jednak nie oszuka się tej masy i tego, że to jest pneumatyka. Delikatne gibnięcia występują, niemniej, tak jak wspomniałem, ten e-Active Control, Body Control i tak dba o to, żeby one nie były zbyt duże. Ależ tu wertepy straszne na tym poboczu. Matko, staram się wymijać każdą dziurę, ale nie daję rady, niestety. Oh my goodness! Wow, jak w prawdziwym terenie. Widzicie, nie trzeba wcale wjeżdżać w offroad, żeby się poczuć jak na offroadzie. No bardzo mi się podoba ten samochód, bardzo. No powiem Wam tak, o ile Maybach GLS, czy tam GLS Maybach mnie po prostu rozczarował jakością wykonania, niepraktycznymi rozwiązaniami, bo w wielkiej budzie, w ciężkim samochodzie po prostu nie było bagażnika wcale, nawet na 2 porządne walizki, żeby przewieźć. No ale dobra, rozumiem, że samochód z Maybach w nazwie ma prawo taki być. Ale mi się nie podobał. To tym jestem zaskoczony i zauroczony. Po pierwsze, praktycznością tego 7-osobowego wnętrza, możliwością konfiguracji foteli, ich składaniem, przemyślanymi rozwiązaniami, to, że tu wjeżdża, tam wyjeżdża, że roletkę jest gdzie włożyć, że pod podłogą jak się uprzecie, to włożycie jedną walizkę, że jak 7 osób jest w komplecie, to jeszcze i tak bagaże na weekend czy na dłuższy pobyt latem będziecie w stanie spakować. Wszechstronną regulacją tych wszystkich foteli, tym, że w trzecim rzędzie jest dosyć wygodnie, nawet dla rosłych osób czy doroślejszych dzieci. Jakością, urzekł mnie jakością wykonania, tym systemem e-Active Body Control, który świetnie daje sobie radę. Tym, że choć auto jest wielkich gabarytów, to naprawdę bardzo przyjemnie, zwinnie się prowadzi. Tym silnikiem, przy którym w ogóle zapominacie o tym, że chcielibyście mieć V8, bo ta R6 tutaj wyjątkowo dobrze daje sobie radę, ma odpowiednią moc i jeszcze spalanie akceptowalne. A jak Wam nie odpowiada benzyna, to macie też do wyboru 350 albo 450D, czyli
czyli dieselka, też R6, też 6-cylindrowego i też daje sobie radę, bo pierwszy ma ponad 313 koni, drugi 370 parę, więc osiągami są zbliżone ten 450D i ten, w którym siedzimy teraz. Ma oczywiście parę mankamentów. No ta skóra mogłaby być bardziej miękka przynajmniej, taka cielęca, a ta jest taka mocno bydlęca, no. Jakiś bydlak ją taką twardą zrobił. Tak jak mówię, jakby była zmoczona i wyschła, stała się taka twarda. To jest raz. Dwa, te przyciski haptyczne na kierownicy, które nie zawsze działają tak, jakbyśmy tego chcieli. Trzy, no dosyć mimo wszystko na tle na przykład nowego Mercedesa klasy E skomplikowany ten system multimedialny, który wymaga przyzwyczajenia i jest zbyt kolorowy jak dla mnie. Ja wolę stonowane, jak na przykład w Audi te wszystkie systemy. Jak choćby kolejna wada, pewnie podświetlenie tutaj jest nie do udźwignięcia, jak jedziecie wieczorem i to wszystko wygląda jak dyskoteka w Dubaju nocą, choć pewnie też można to sobie wyłączyć albo skonfigurować tak, żeby nie było tak ostentacyjne, tylko bardziej kameralne. No oczywiście kierownicę można sobie zamówić inną, a nie taką obitą nie skórą, tylko z zewnątrz innym materiałem. No są to jakieś gdzieś tam niuansiki, które mnie osobiście w tym samochodzie nie odpowiadają. Nie mogę powiedzieć, że drażnią, ale mi nie odpowiadają. Natomiast jako całość jest to ogromne zaskoczenie ten samochód. Tak jak mówię, ogromne. I dlatego uważam, że przy dzisiejszych współczesnych cenach, przy tym ile kosztują auta, to powiedzmy te 600 000 za fajną konfigurację takiego GLS-a 450 to jest bardzo uczciwa cena. Bo to już nie jest samochód premium, to już jest samochód luksusowy. To naprawdę jest już S-klasa w wydaniu SUV. I tak jak powiedziałem, jak już bawić się w SUV-a luksusowego, to właśnie w takiego.